Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie duży, ciekawy projekt. Będę malowała tą komódkę farbami kredowymi i będę stylizowała ją poprzez brązową patynę i transfery. Zaczynam od przygotowywania wycisków z masy modelarskiej. Mam tutaj taki gruby sznur, w sensie foremkę z kształtem grubego sznura i takich sznurków przygotuję sobie przynajmniej 8 i będę potrzebowała 8 takich tulipanków. Za chwilę się wyjaśni dlaczego. Wyjmuję szuflady, przewracam je jakby na lewą stronę, czyli ten uchwyt taki znany z Ikei, zaokrąglony na górze, będzie z tyłu, a z przodu będę chciała dodać uchwyty. I żeby to zrobić, mniejszą szufladkę rozrysowałam po skosie jakby dwie przekątne, żeby wyznaczyć jej środek i proporcjonalnie w tym samym miejscu w wyższej szufladce, w większej szufladce też wywiercam otwór na uchwyt. Moje uchwyty są takie zwykłe, zaokrąglone na śrubki i za chwilę będę je ozdabiać i umieszczać. Zacznę od dopasowania moich wcześniej przygotowanych sznurków. Ucinanie pod kątem 45 stopni to nie jest moja najlepsza strona, stąd te właśnie tulipanki, które przygotowałam, bo one mi zakryją narożniki. I wszystko przyklejam w odległości około 2 cm od brzegu, żeby było trochę łatwiej to jakoś wyrównać. Za pomocą kleju hobby. To może być klej stolarski, klej, który klei zarówno lekką masę modelarską, jak i drewno. Na tyle ścianki widać, że to jest płyta MDF, a nie sklejka, ale to jakby dla mnie nie ma większego znaczenia. Tak jak widać, te narożniki maskuję sobie tymi tulipankami, które też wzięłam z masy modelarskiej, z foremki, po to, żeby to wyglądało troszkę bardziej estetycznie. I w takim wstępnym wyschnięciu tego kleju, kiedy ta masa modelarska już dobrze się trzyma, zaczynam malowanie. Pierwszy mój kolor to jest kolor antyczny beż. Antyczny beż to jest farba kredowa La Pajarita w dosyć dużej ilości. Pędzlem szczecinowym maluję całość moich szufladek, obie na froncie i też całą moją jakby obudowę, czyli moją komódkę również. Tej farby używam na tyle dużo, żeby jakby zaszpachlować ewentualnie odstające brzegi gdzieś tych moich dekoracji. Także ta pierwsza warstwa jest taka dosyć konkretna. Moje gałki ozdobię jeszcze dodatkowo również wyciśniętymi z masy modelarskiej takimi owadami. Mam nadzieję, że to są pszczółki, chociaż ciężko powiedzieć, ale załóżmy, że tak. Zawsze chciałam mieć takie gałki, więc w końcu mi się udało. Po przyklejeniu masy modelarskiej maluję sobie te moje gałki też również tym kolorem antyczny beż i pozostawiam do wyschnięcia. A teraz przygotowuję sobie na drugą warstwę 3 kolory. Antyczny beż, słodka cytryna i słodki krem. I teraz drugą warstwę jakby troszeczkę odświeżę, żeby ta farba była mokra. Zaczynam od pędzla i zmienię narzędzie na taką gąbkę z otworami. Taką gąbkę możesz kupić w sklepie drogeryjnym, możesz też kupić w sklepie artystycznym, może być syntetyczna, naturalna. Chodzi o to, żeby po prostu miała takie otwory. Farby nie używam za dużo, przez to, że ona jest mokra i używam wszystkich 3 kolorów, to ona powinna Ci się przemieszać i ten efekt powinien być w miarę delikatny i taki pocieniowany, a nie po prostu pudełko w kropki. Także widzisz, że ja tą gąbkę też dosyć mocno dociskam i mieszam farby między sobą, żeby uzyskać rodzaj takiego marmurku, takiej powierzchni, która przypomina właśnie powierzchnię antycznego mebla, a nie jest zupełnie jednolita. Także ta gąbka to skarb, naprawdę świetne narzędzie do stylizacji mebli i przedmiotów użytkowych. Nie mogę pozostawić tej samej komódki, ona jest taka, wiecie, no kwadratowa po prostu.
A więc, żeby nie była taka zupełnie płaska, to również boki i góry tego pudełka maluję farbą kredową tymi 3 kolorami. Nie zapominam też o gałkach. No i tu już zaczyna się coś fajnego dziać. Po wyschnięciu farby sięgam po transfery. Mam jeden taki transfer, po prostu czarne napisy. Takie piękne pismo, piękny krój pisma i po zdjęciu papieru ochronnego z transferu, on się staje rodzajem takiej naklejki, po której trzeba pocierać załączonym patyczkiem, a następnie zdejmuje się tą ochronną folijkę bardzo ostrożnie, tak żeby jakby transfer pozostał na przedmiocie, a żeby folijka nam odeszła. Także wymaga to dosyć dużo cierpliwości i przy tym pierwszym napisie trochę mi tej cierpliwości zabrakło, ale to jest jakby, to może być lekko szarpnięte, nie musi być co do milimetra. Jest to taki napis antyczny, więc wszystko jest jak dla mnie w porządku. Po zdjęciu tej ochronnej foliki ja jeszcze też pocieram ręką, żeby wypuścić powietrze, a następnie jest już czas, żeby zamontować gałki, bo jakby powierzchnię z zewnątrz mam gotową i mogę sobie te gałki tutaj już umieścić, bo wszystko będzie wtedy zabezpieczone jednocześnie. No i mam gałki, mam 2 pszczółki, mam całą komódkę zmontowaną i będziemy się zbliżać właściwie do końca. Pozostało mi tylko zabezpieczenie, czyli używam wosku bezbarwnego, to jest niezbędne jako bazy do tego, żeby użyć wosku brązowego. Jeżeli bym dała teraz wosk brązowy, to stworzę nic innego jak po prostu nieestetyczną plamę. A wosk bezbarwny daje mi niezbędny poślizg, żeby pozbyć się jego nadmiar, więc mogę nim po prostu maziać dosyć konkretnie i swobodnie, tam gdzie będę chciała wtłoczyć ten wosk brązowy, a teraz biorę ściereczkę, biorę papier i zaczynam wycierać nadmiar tego wosku i tworzyć rodzaj takiego cieniowania, patynowania, czyli to jest właśnie moja brązowa, klasyczna patyna. Może to być koszulka, może być t-shirt. Ja nie zapominam również o bokach tego pudełka, znowu, żeby nie było takie zupełnie kwadratowe i jak to powiedzieć, płaskie, więc boki pudełka również patynuję, pocieram albo szmatką, albo po prostu ręcznikiem papierowym i na tym etapie pozostawiam pudełko do wyschnięcia i moja komódka jest gotowa. Prezentacja nie do końca mi wyszła, linki do wszystkich produktów znajdziesz w opisie. No, nie zmieściłam się w kadrze, ale widać komódkę w całości. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zostaw parę słów od siebie. Jeżeli masz ochotę, zajrzyj również do mnie na Facebook, Instagram, tam znajdziesz więcej dodatkowych treści, również edukacyjnych, inspiracyjnych. Prowadzę również grupę na Facebooku. Linki, tak jak wspomniałam, do produktów znajdziesz w opisie filmu. Tam można sprawdzić, jakich kolorów dokładnie użyłam. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pa!